Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się przy jednym z miejsc, które na mapie urbexowej trzeba po prostu zobaczyć. Było to coś, co musieliśmy odhaczyć na naszej wielkiej liście rzeczy, które trzeba zobaczyć, a mianowicie UFO na Tajwanie. Sytuacja przedstawia się następująco. Wszędzie dookoła są właśnie takie domki w kształcie spotków. Nas jest 3, są 3 ulice i bardzo dużo ludzi dookoła, co jest dla mnie bardzo dziwne. Nikt się tym kompletnie nie interesuje. Więc podzielimy się i może jeszcze pójdziemy na surfing, bo widać, że tam jest plaża i ludzie surfują. A jeszcze jedno. Jeśli kojarzycie film Bez planu Bartka Czukeski, pozdrawiamy zresztą, on był w takim hotelu. Jeśli będziecie słyszeć ciągle takie bu, to właśnie ten hotel, który już został zniszczony. Też go mieliśmy kręcić, a teraz go właśnie burzą na naszych oczach. Z tego co wyczytaliśmy, to właśnie to miejsce jest niejako kultowe na tej normalnej mapie, bo to na mapie Google można zobaczyć, gdzie są te domki. Jezus Maria, ale ruch. My jeszcze planujemy zaraz do Wietnamu lecieć zresztą. Więc do takiego młynu może trzeba się chyba zacząć przyzwyczajać. 2 jeepki. Widać, że to od dawna nieużywane. Na flaku stoi. Dziwne jest to miejsce bardzo, ale tam, o dokładnie w tym miejscu był wielki, opuszczony, konkretny hotel, który właśnie burzą na naszych oczach. UFO tajwańskie wylądowało tutaj w latach 70. ubiegłego wieku. Zaprojektowane w 68 przez kosmitę z Finlandii. No niestety ze względu na to, że w 73 był duży problem z cenami ropy, ze względu na wojnę, o której na pewno powie więcej Łukasz, bo on lubi takie tematy, Izraela można powiedzieć, no, z krajami arabskimi. No, ceny paliw, przez co i surowców jak plastik, tworzywo sztuczne, włókno szklane, tak? No poszybowały tak bardzo w górę, że zamiast oszczędnego, fajnego domku stał się on fanaberią dla bogatych. No niemniej jednak, no jak wiecie, no chyba to jest jedno z najbardziej popularnych urbexowych miejsc na świecie, które trzeba po prostu zobaczyć, więc w końcu tutaj trafiliśmy. A nawet powiem wam więcej, przylecieliśmy tutaj tylko po to, żeby to nagrać. Zmieniliśmy plany, bo mieliśmy lecieć z Japonii do Wietnamu, a stwierdziliśmy, że jeśli po drodze mamy Tajwan, to przylecimy tutaj i po prostu to nagramy. One są wszystkie wykonane z kompozytu, no z takiego plastiku. Już są bardzo zmęczone zębem czasu. Zobaczcie, zresztą tak wyglądał środek jednego z nich. To jest pierwszy od wody. Natomiast tak, z tego co mi się wydaje, to tu miała być jakaś kuchnia. Każdy był wyposażony w pralkę. Zobaczcie. Nie, to suszarka jest, przepraszam. Boiler na wodę, bo one były autonomiczne. A tam znowuż dalej kuchnia. I to wszystko jest takie jakby prefabrykowane. O, tu widać. Jest pianką natryśnięte, góra. Zrobione jest rusztowanie takie z desek, przykryte karton gipsem. Tam właśnie, za tą górką jest woda. Woda, na której pływa naprawdę setki osób na deskach. I tutaj chciałbym przejść do partnera naszej azjatyckiej wyprawy, a mianowicie Rankomat.pl, który jest porównywarką ubezpieczeń, ale nie tylko OC, AC samochodowych, ale też i na przykład turystycznych. I tak jak my jeździmy dalej na wyprawy, to na przykład ja z Rankomatu korzystam zawsze, bo jestem w stanie sobie wybrać najlepszą, ale i najtańszą ofertę i to jest tam bardzo fajnie zrobione, bo macie wszystko jakby tak przejrzyście, tak? Ja korzystam z Rankomatu praktycznie na każdym wyjeździe, kupuję ubezpieczenie podróżne, ale w tym momencie jeszcze Rankomat.pl ma fajną promocję z cashbackiem dla osób młodych 18-30 lat, więc zapoznajcie się z ich ofertą. Wchodzisz w link w opisie, podajesz dane auta i kierowcy, porównujesz oferty różnych firm z pełną przejrzystością cen i zakresu ochrony, wybierasz najlepszą opcję, płacisz online, a polisę dostajesz na maila. A jeśli masz pytania, doradcy na infolinii mają te same uprawnienia co agenci stacjonarni, pomogą. I najważniejsze, jeśli jesteś młodym kierowcą i masz 18-30 lat, to za zakup OC lub AC przez link z opisu możesz zgarnąć cashback dzięki programowi dla młodych dostępnym na Rankomat.pl. Wejdź w link w opisie i sprawdź, bo dopóki nie porównasz, nie wiesz, czy wybrałeś najlepiej. Wjeżdżamy w to. Teraz właśnie rozkmina, bo niektóre są zamieszkałe, niektóre nie. Żeby nie wejść do zamieszkałego, ale to niby okna są, żeby nie wejść komuś na chatę zaraz. Dobra, ciul tam. No właśnie ten kabel z prądem jakby mnie bardziej martwi.
Kurde, urbex w kurorcie. No nie, ewidentnie nikt tu nie mieszka. Teraz pytanie, czy da się wejść do środka. Ale zobaczcie, część jest odnowionych i ewidentnie zamieszkałych. Ale tu jest gorąco w tym. O co chodzi z tymi domkami? Zaraz wam powiem, bo one nie są zbyt duże. Zobaczcie, dowód na to, że jesteśmy w Tajwanie. Właśnie tajwańskie krzaczki i tak dalej. Co chwilę ktoś gada. To mam wrażenie, że ktoś chce mnie gonić. A w sumie, tak jak Kuba powiedział, to wszyscy raczej mają w ciulu z tym. Mało kto się przejmuje tym miejscem. Dobra, sypialnia. Śmieszne takie, kurde. Z każdego pomieszczenia można wszędzie się dostać. Sypialnia, tutaj jest łazieneczka, taka malutka, nawet pralka, bęben został, kibelek. Druga sypialnia. Szafka. W sumie tyle. Sorry, że dyszę, ale to jest strasznie nagrzane powietrze w tym domeczku. Nawet mimo tych powybijanych okien. Trochę bryzów wpadło. Dobrze, jest trochę lepiej. Zaraz wam powiem, o co właściwie chodzi z tymi domkami. Nie polski na angielski. Odłączyłeś prąd od mojego domu, skończył nam się prąd. Mam nadzieję, że już mnie nie skrzywdzisz i nie chcę, żebyś mi to zrobił. Jeśli twoi znajomi chcą się spotkać i porozmawiać, łatwo będzie cię znaleźć, ponieważ policja zarejestrowała twoją tożsamość. Aha, czyli ktoś pewnie tutaj sobie mieszkał w takim domku i przyszedł jakiś ktoś inny, kto go chciał wygonić. Nie wiem dokładnie, jaka jest historia, i odciął mu prąd, że teraz po prostu nie może tam mieszkać, ale widać, że niektóre są, tak jak mówię, pozamykane, zabezpieczone. Możemy tylko zerknąć przez brudną szybę i mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Może ta jest czystsza. O, w środku jeszcze rosną jakieś krzaki, czyli już przecieka. Ale na przykład zobaczcie, że te tutaj, gdzie stoi teraz samochód, są dalej użytkowane. Fiński właśnie architekt wymyślił nowoczesne domki o nazwie Futuro. One miały być zrobione właśnie z tworzyw sztucznych, z kompozytów itd. I być na tyle łatwe do produkcji, przeniesienia itd., że mogą służyć jako idealne miejsce, tu słowo klucz, właśnie idealne miejsce do używania jako właśnie takie domki w kurortach zimowych, że łatwo je było nagrzać od minus 20 do 30 stopni itd. Były modułowe, niektóre przenoszone śmigłowcem itd. Tyle, że jest właśnie jeden szkopuł. One były robione, projektowane pod klimat właśnie fiński zimny. Z tego, co wyczytaliśmy, a nie pamiętam nazwiska architekta. I na podobieństwo domków Futuro zrobiono właśnie te kosmiczne domki, które wyglądają jak UFO. A w momencie, kiedy tworzono właśnie te domki, wybuchł kryzys paliwowy 73 związany z wojną na Półwyspie Arabskim. Ceny ropy wywaliły w kosmos, też ceny plastiku, więc ta produkcja była niewspółmiernie wysoka. Stworzono też się z materiałów, które nie wyrabiały tutaj właśnie w klimacie tajwańskim, w sensie, że były problemy z korozją, że nie wytrzymywały zmian pogodowych, wiatru, tajfunów itd., więc one zaczynały powoli niszczyć właśnie w tym klimacie. I podobno też były zbyt nowoczesne jak na lata 60. i 70. Taki, z tego co wyczytaliśmy, że ludziom się nie za bardzo podobała charakterystyka itd., no ale głównym problemem było to, że może wybudowano je za wcześnie, że pomysł i ogólny zamysł był spoko, ale wykonanie było średnie, może tak powiem. Także dzięki temu mamy co zwiedzać po tych 50 latach. Ten jest już w dużo lepszym stanie, w ogóle widzicie? Tu jeszcze drzwi leżą. Środek wygląda tak i to był chyba jakiś bar, kawiarnia, widzicie? Tutaj normalnie ludzie mogli siedzieć. Tutaj jest taki barek, tam krzesełko w środku, barek i wiecie, to wszystko nad wodą fajnie wygląda. I tak jak już wcześniej wspominałem, chyba, że to jest... mogę się mylić. Bo spójrzcie, że tutaj z tyłu jest łóżko. O, widzicie? Tutaj normalnie mamy łóżeczko. O, jeszcze kontakt. Na tych wyprawach ciągle chodzę po czymś mało stabilnym. Tak wygląda ten domek, czyli moja teoria pierwsza legła w gruzach, a mianowicie, że to jest bar. Chyba że tutaj spał barman, ale wątpię. Czyli zobaczcie, tutaj jest ładne łóżeczko, półeczki. Tam jeszcze jest łazienka, zobaczę, czy będę w stanie tam dojść. Ogólnie śmierdzi tutaj moczem, więc... no właśnie. Tak wyglądała tam łazienka, również... Ło! Kibelek, wanna, zmywarka, to nie mam pojęcia, co to może być.
No i tam już jest ta strefa, przy której byłem. No i tutaj spójrzcie, klimatyzacja. Bo mniemam, że to o to chodzi. No co prawda jest to po chińsku. Albo tajwańsku, jak to woli. No, 7 ustawione, to zmniejszę, żeby ktoś się nie zaziębił. Dużo jest tych domków, dużo może nie, bo na razie policzyłem 3, które zostały z powrotem zaadoptowane. Mają przed wjazdem stoi na przykład samochód maska, albo na przykład Rubicon, co nie? Czyli raczej biedni ludzie to nie są. Ale tu, słuchajcie, pyk, kolejne wejście. Mamy łódeczkę, która nie wygląda już na użytkowaną. Tutaj kolejny taras, gdzie stał właśnie taki domek kapsułowy. Tam kolejny taras. A tutaj to wszystko jest opuszczone. Czyli mieliśmy jakby takie 3-4 praktycznie koło siebie, a do tego na wprost da radę wejść. Ale ładny kwiatek. Drzewo. Nawet nie wiem co to jest, ale zobaczcie jak ładnie kwitnie na czerwono. I tutaj widać, że jest już tak jakby zamiecione troszeczkę. Ale gorąco jest w tym domu. W ogóle jest gorąco na Tajwanie, a tutaj to już w ogóle. Ale dobra, tu mamy salon, wiatrak, szklankę po mleku. Czyli tu było takie jakby takie lobby, bym to nazwał. Z widokiem właśnie na wodę. Pyk dookoła. Tam jakiś ponton dla dziecka. Lodówka. Już pusta. Tutaj chyba znowuż sypialnia. Tak, bo jest materac. I ta sypialnia nawet taka większa, zobaczcie, bo szła w tamtą stronę. Tu była ściana, która została zwalona. Czyli tu jakby ten fragment to była sypialnia. Tajwańskie gniazdka. Proszę. Przecież podobno teraz są takie, że pasują mi nasze wtyczki. U góry szafeczki, tu system głośników. To mi się kojarzy trochę z takim, kurde, powiedziałbym wam, kempingiem po prostu, tylko w takim futurystycznym wydaniu. Te domki też były chyba w Danii czy w Szwecji, próbowali je tworzyć. O proszę, jaka urna do opalania, krem. Tu gorąco. I to się zastanawiam. Nawet jeśli to jest opuszczone, no to nie ma tutaj wejścia z jednej i z drugiej strony. Wszystko jest zakratowane. Tędy mógłbym wejść, ale zobaczcie, że tam jest jakaś woda. Stoi skuter, więc mniemam, że ktoś tutaj mieszka. A po prostu takie domki na plaży, tam jest skuterek, więc no po prostu na 90% ktoś tam mieszka, a nie chce się po prostu komuś wklepać na chatę, mówiąc, że to jest urbex. Bo to wtedy jest włamanie. Pół UFO, czyli można powiedzieć, że tamte to są spotki, na których przylecieli, a potem wybudowali sobie takie chałupki, żeby żyć. Więc no, śmiało można powiedzieć, że na Tajwanie żyją kosmici. W ogóle to mi przypomina sklep mięsny, a nie domek. Ale dobra, jeszcze jarzeniówki jakieś są. Zobaczcie, jaka wielka tafla szkła. Żeby coś takiego sobie wbić w nogę, no to trzeba uważać. No i rzeczywiście, to jest taki mały domek letniskowy, nie wiem, jakbym go mógł nazwać. Taki, który miał służyć właśnie ludziom, którzy tutaj przyjeżdżali i mogli na przykład sobie tutaj żyć po to, żeby, wiecie, rano wstawać, iść na deskę, bo tutaj jest pięknie. Zresztą jak widzieliście te fale, które wam pokazywałem, stąd jest taki widok. Więc no tutaj takie domki dla surferów, czy po prostu czasowiczów, czy plażowiczów. Wiecie, tak naprawdę na polskim YouTubie nie ma za dużo materiałów o tym miejscu. Tak naprawdę pierwszy odcinek, jaki widziałem, to właśnie u Bartka bez planu rok temu. Więc no wiadomo, my to mieliśmy miejsce na naszej mapie już naprawdę dużo. W ogóle ludzie na mnie patrzą się i się śmieją, wytykając, że ktoś znowu pewnie to kręci. Jeszcze sejfik tutaj jest bardzo zniszczony, oczywiście otworzony. I można powiedzieć, że fajnie się to uzupełni wszystko. Bo ktoś tam trąbi, tylko nie wiem po co i na co. W tym UFO domku było tak nagrzane, że no w sumie było nagrzane po prostu, bo i tak jest strasznie parno na zewnątrz, więc nie czuję żadnej różnicy. No ale to co mówiłem pani z Tajwanu, że przez to, że było takie trudniejsze wejście do tego UFO domku, to tam trochę więcej rzeczy zostało, bo tutaj no niby też są rzeczy, ale no jak widzicie, no to taki mały rąbek jest, tajemnicy można uchylić.
No dobra, jest przegnite, bo rośnie trawa i tak dalej, są odkurzacze i tak dalej, można po telewizor taki stary. Czekaj, bo nic nie słyszę, co mówisz. Czekaj, bo te moje ziomki próbują wejść, gdzie byłem w tym domku. A to są twoje ziomki? No już moje ziomki, bo sobie gadałem właśnie z Tajwańczykiem i z panią, że taka sympatyczna, skąd jesteście, co robicie, czy coś jest w środku, bo usłyszałam hałas i myślałam, że to duchy, a to nie duchy, takie ple. Powiedziałem, że jest okno i chyba kombinuję wejść tam, jak się odwrócić. No tak, jest tam, to wróciłem, ja jeżeli jak wychodziłem W środku byłeś. Tak, ja myślałem, że oni się chcą czepiać, a chcieli zagadać i tak... Po mnie też jakieś typy przechodziły, tylko że cześć i sobie poszedłem dalej. Ja ich widziałem, jest to chyba moje ziomki przechodziły, babka i facet, tak? Nie, 2 facetów. A, to inne. Ale właśnie, bo zapomniałem o tej mrocznej historii tego miejsca jeszcze opowiedzieć o tym. O, właśnie, bo też zapomniałem o niej. Więc teraz czas na dreszczyk. Tajwańczycy, Chińczycy, no wiadomo, że to Tajwańczycy to uciekinierzy z Chin, można powiedzieć, w bardzo dużym skrócie, ale to nie o tym jest odcinek dzisiaj. Ale że to jest przysądny naród i z racji, że to jest naród przysądny, no to wierzyli, że to miejsce jest właśnie przeklęte, że to miejsce jest przeklęte. Problemy właśnie z konstrukcją, problemy z budowywaniem, średnie zainteresowanie, jeżeli chodzi o kupno tych domków i tak dalej. No i przesądni ludzie zaczęli szukać przyczyn. Oczywiście jest to legenda, ale w każdej legendzie może jest zawsze trochę ziarna prawdy. Mianowicie, żeby wybudować tutaj drogę dojazdową, przycięto nam pół chińskiego smoka, symbol siły, szczęścia i tak dalej. No i podobno od tego momentu zaczęły tutaj się właśnie toczyć wszelkie nieszczęścia związane z tym miejscem. Dodatkowo ludzie dołożyli to, że tutaj się podobno znajdował cmentarz Holendrów z XVII wieku. Więc to też powodowało to, że to miejsce przynosiło pecha. Ludzie zaczęli gadać, że tu ginęli robotnicy i tak dalej. Oczywiście ciężko to zweryfikować. No ale z racji, że takie fajne miejsce nie wyszło, to ludzie już dołożyli do tego szereg historii związanych z tym, że po prostu to miejsce było okupione klątwą. W ogóle ta aleja taka cała zarośnięta wygląda niesamowicie. Jest taki klimat takiego typowego post-apo, co nie? Nie wiadomo co zaraz z której strony wyskoczy. A, to jest ten domek, który widzieliśmy wcześniej. Tam był parking. A nie, a tu był parking samochodowy. Ktoś miał zrobiony. I tu pewnie były kiedyś, tak. Tu były kiedyś schody, których aktualnie brakuje. Tu jeszcze wychodząc znalazłem taką ogromną butlę, która już po prostu zmienia kolory. Przez to, że jest zaraz obok morskiej wody. I nie wiem, bo to jak w sumie przy wodzie jest, tak, to mogłyby być wykorzystane na jakieś bazy nurkowe, może takie były pomysły. No teraz są tutaj ci sobie na tych deskach śmigają. Kurde, długie to jest. Jak tu podjechaliśmy, to myślałem, o kurde, wszystko rozwalone, będzie lipa. No okazuje się, że wcale tak nie jest. Tylko zobaczcie, że na przykład te, które idą im wyżej, to wszystkie są załamane. I wydaje mi się, że wszystkie dachem strzelają środkiem. Wydaje mi się, że to jest właśnie przez te drzewa, które się na nie popowalały. Tu w ogóle jakie magiczne przejście. Zobaczcie, przez dżunglę. Tutaj rośnie bambus. Górą jakieś drzewo, którego nazwy nie znam, ale wygląda zajebiaszczo. Ja to jest ten taki właśnie kwietny dewiant. Tutaj jeszcze jakieś paprocie rosną na wejściu. I do tego możemy wejść. Tu jest jeszcze taki temat, że właśnie przez to, że to jest blisko wody, to często one obrywały tajfunami, jeżeli dobrze pamiętam, i właśnie też przez to były niszczone. Dlatego też mi się wydaje, że na przykład to wszystko niekoniecznie musieli zrobić ludzie, bo wyposażenie zostało. I to nie jest szabrowane, tylko to wszystko jest wywalone po prostu na ziemię, tak? Nie tak jak u nas w kraju. ale dalej mimo wszystko naprawdę ja się ultra cieszę, bo te UFO-domki na Tajwanie to dla eksploratorów to jest też taki jeden właśnie ze świętych gralów, który trzeba odwiedzić, i my go odhaczamy z naszej listy i wszyscy wyjdziemy stąd uśmiechnięci. Ogrodzenie i one pewnie nie jest po to, żebym ja nie mógł tutaj wejść, bo by zrobili trochę inne i przede wszystkim napisali, że jest zakaz, a zrobili po to, żeby nikt tutaj nie parkował, bo dużo osób tutaj przyjeżdża właśnie po to, żeby popływać na surfingu, na desce, gdzie posurfować na desce, na skuterze. Widzicie? Pod takim UFO mamy jeszcze stół na przykład. Tutaj mamy umywalkę na zewnątrz, więc fajny pomysł. Ten po lewej stronie na przykład jest zagospodarowany, więc tam chodzić nie będę. Ale tutaj już, zaraz. Tutaj na przykład. Choć to jest takie zamknięte, nie wiem czy nie jest spokój. Tutaj jakiś szalet jest jeszcze. Czy to?
wyglądają ładnie. Nazywam się Cezary Baryka i od 20 minut jestem właścicielem tego oto szklanego domu. Powoli zaczynam żałować podjętych decyzji. Jeżeli przekręciłem, to sorry Walaszek, bo to oglądałem naprawdę bardzo dawno temu, nie pamiętam dokładnie nazwisk i tak dalej, ale sens ogólnie był zachowany. I z jednym się zgodzę właśnie z Cezarym, że no, dzień jest straszna paruwa, bo tutaj fajnie to wyglądało od zewnątrz, jest dużo okien przeszklonych i tak dalej, więc ja wiem, że tutaj byłaby klimatyzacja, ale z punktu widzenia takiego prostego chłopa eksploratora, który tu przyjechał 50 lat później, jeszcze na Tajwanie, gdzie zaraz będzie burza, jest gorąco, to jest jak w saunie. I to tyle chciałem powiedzieć o tym miejscu. Ciekawe co to znaczy. 9912 2025 36 2026. Może datę kiedy to zniszczą, nie wiem. Albo że ktoś to wynajął sobie. Muszę sobie uważać, żeby gwoździa w jakiegoś nogę nie wbić. I też żeby jakiś robak mnie nie zjadł stąd, bo nie wiem jak bardzo są tutaj krwiożercze robaki. Tu upierdliwe. No a to już została tak naprawdę ruina. Więc nie ma co się nad tym miejscem za bardzo zastanawiać. To teraz to UFO. Do niego wbiję. Zobaczę czy jeszcze się da. No i jeśli się da, to zobaczymy co jest w stanie nam zaoferować. Stąd widok też powiem wam, że jest niczego sobie. O, jest chyba. Wyszedł nagle z dżungli. Tutaj chyba ktoś mieszka, bo ma pozasłaniane wszystko. Nie wiem czy na stałe czy nie, ale też tak samo wjazd jest zasłonięty balonami takimi odbijakami do łodzi. Ale widziałem jak wcześniej taki fajny pan zrobił dokładnie to samo co ja i nikt się nie przyczepił. Więc ikona, naprawdę ikona urbexowa, którą chciałem już od dawna zobaczyć. No i się udało. Ten ufodomek jest chyba w najlepszym stanie, choć podłoga też już jest dziurawa. Chodzenie po nich jest skrajnie niebezpieczne, bo widzicie, że to jest taka sklejka. Jest tu mega wilgotno, więc ta sklejka to już się rozpuściła 30 razy, a moje niecałe 105 kg, jakby ktoś pytał, i to przy dużej masie mięśniowej, no może być trochę za dużo. Będę jak dreptać kroczek po kroczku, kroczek po kroczku. Widzicie, tutaj najgorsze to jest właśnie chyba przy oknach, wiecie? I przy wejściu. O, buja się. Te ściany też są, spójrzcie. To jest gips, a pod tym drewno, dobra. Tutaj łyżeczko małe, jeszcze zasłane. Tutaj wanienka, jak widzicie. O, tutaj to się konkretnie buja. Shibuya, bym powiedział. I jeszcze skwierczy i pierdzi. No i tutaj duże łóżko. Kocyki, więcej kocyków, czyli ktoś dawno temu to już też opuścił. Tutaj możliwe, że coś na zasadzie, nie wiem, pralki było, czy po prostu biureczko. No i tam mamy wyjście, więc teraz tą samą drogą wywrócę. Tamten hotel jest niszczony. Niebawem zaczną niszczyć to miejsce, w którym ja teraz jestem. A później... No tak, no to w którym ja teraz jestem, a jeśli tego nie zrobią, no to przyroda sama to zrobi. Bo już jest na tyle złym stanie, że daje temu jeszcze parę lat. Mimo to, że to stoi od lat 80. opuszczone, więc... czy tam 70. nie pamiętam. Więc no naprawdę jest odporny, patrząc na klimat, w jakim się muszą znaleźć te domki. Potencjalnie to miejsce jest mocno nawiedzone. A mówiłeś o tym smoku, co go przecięli na pół? Tak. Ciekawe teraz, co przecięli na pół przy rozbiórce tego hotelu. No on będzie też nawiedzony. Nawiedzone ruiny hotelu. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Rdzenni mieszkańcy Tajwanu to byli aborygeni. Wiem, że to dziwne, bo oni mają więcej wspólnego z Australią niż z tym miejscem, a dopiero Holendrzy tutaj, którzy przypłynęli i chcieli tanią siłę roboczą,
Stwierdzili, że aborygeni są dosyć leniwi i nieposłuszni, więc zaczęli sprowadzać ludzi z kontynentu, czyli z Chin, bo było tam najbliżej i stąd właśnie ci Chińczycy zaczęli napływać. A kończąc tą przydługą historię, chodzi o to, że po prostu tutaj był holenderski cmentarz. Są legendy, że to był holenderski cmentarz i powstało to wszystko na cmentarzu, przez co duchy Holendrów tutaj nadal czasem spacerują. Albo jeżdżą na deskach surfingowych, ale tylko w nocy. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonych domkach UFO na Tajwanie. To miejsce w latach 70. było świadkiem nieudanej inwazji kosmitów i zostało to zakamuflowane i powiedziano, że to były plastikowe domki hotelowe, a my odkryliśmy prawdę. A ja przypominam o ubezpieczeniu podróżnym. W opisie filmu macie wszystkie niezbędne rzeczy. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! A zrobisz tak, żeby odleciał? Rzuć tym aparatem.